Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaki jest pretekst do spadków na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zachęcam także do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych na kanale, ponieważ całe przychody z reklam za listopad zostaną przekazane na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. I oczywiście zapraszam jutro we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zaczynamy! Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Jaki jest pretekst do spadków na giełdzie? Dzisiaj rano otwieramy się niżej na ryzyku i rynek zastanawia się, co może być powodem tego, że tak właśnie zachowują się indeksy giełdowe w końcówce listopada. I oczywiście, czy korekta spadkowa, pewnego rodzaju zatrzymanie będzie kontynuowane, czy należy się nastawić być może na jakąś mocniejszą korektę spadkową. Więc zapowiada się bardzo ciekawa końcówka listopada. Pamiętamy statystykę, która mówi o tym, że listopad i w ogóle cały czwarty kwartał to jest najlepszy okres do inwestowania na rynku akcji, więc pewnego rodzaju spadki, pogorszenie nastrojów są zdecydowanie mniej prawdopodobne i mogą być przez inwestorów wykorzystywane do tego, żeby tankować ryzyko, żeby liczyć na to, że ta statystyka będzie jednak realizowana i że analiza statystyczna w tym wypadku podczas tego roku nie zawiedzie inwestorów i będzie skutecznym narzędziem ku temu, żeby przewidzieć to, co może się wydarzyć w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach i w ostatnim miesiącu na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku ryzyka, który jest teraz od połowy października zdecydowanie bardziej kupowany i wygląda na to, że przez te pierwsze 2 miesiące kwartału zdecydowanie ryzyko miało przewagę. A teraz ta korekta, która trwa, jest jakimś elementem chłodzącym wskaźniki nastrojów. Zacznijmy od Azji. Dzisiejsza sesja przynosi nam luki spadkowe. Wygląda na to, że giełda w Japonii nie utworzy świecy o białym charakterze na indeksie, na wykresie dziennym. Bardzo podobnie zachowuje się giełda w Hongkongu. W tym wypadku słabość jest dość dobrze widoczna i widać jak na dłoni, że indeksy azjatyckie, ponieważ jeżeli dodamy do tego jeszcze indeks koreański, to mamy wśród grupy tych najważniejszych indeksów giełdowych azjatyckich widzimy potwierdzenie słabości, która na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ma miejsce względem tego, jak zachowują się indeksy giełdowe w Europie Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych. Słabość giełd azjatyckich jest widoczna jak na dłoni. Indeksy giełdowe w Europie raczej chcą rosnąć, a tutaj indeksy giełdowe w Azji są już w korekcie i coś tutaj powoduje, że nie widać kontynuacji tendencji wzrostowej na tych najważniejszych indeksach giełdowych w Azji. No i oczywiście, co może być przyczyną tego, że występuje risk off na giełdzie w Chinach. No i wygląda na to, że jednym z tych najważniejszych czynników, które powoduje, że tak giełdy w Azji są słabe, jest to, że mamy narastającą ilość nowych przypadków wirusa, który się rozprzestrzenia w Chinach. Na następnej mapie, która pokazuje, jak zachowują, gdzie mamy te największe skupiska w Chinach, widać to bardzo wyraźnie i wykres, który pokazuje generalnie, jaka jest statystyka nowych przypadków, widzimy bardzo wyraźnie, że przebiliśmy już te maksima, które by miały miejsce na wiosnę tego roku, czyli rynek obawia się, że w tym wypadku to będzie czynnik, który wywoła słabość giełd azjatyckich, giełd w Chinach, tych najważniejszych indeksów giełdowych i oczywiście, że będzie miało to wpływ na wyniki gospodarcze i to dyskontuje teraz giełda papierów wartościowych w Azji. I oczywiście pytanie jest takie, czy te problemy lokalne azjatyckie przełożą się na zachowanie indeksów giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Na razie widzimy przede wszystkim przełożenie się tych wyników, tych zachowań indeksów giełdowych i rynków azjatyckich na rynek surowcowy. Przede wszystkim głównym miejscem, gdzie widzimy bardzo potężne i wyraźne ruchy, jest rynek ropy naftowej. Ropa naftowa, czy też Brent, czy też WTI zdecydowanie zaczęła przebijać minima, które były ustanowione we wrześniu. Ropa naftowa przechodzi także przez średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym na wykresie, a to jest po pierwsze informacja, która sygnalizuje, że rynek surowcowy, w tym wypadku ropa naftowa, naprawdę jest wyczulona na te wszystkie informacje płynące z Azji. Po drugie jest to informacja, że rynek dyskontuje scenariusze dezinflacyjne, które mogą mieć miejsce w gospodarkach europejskich na przestrzeni następnych miesięcy i kwartałów. I oczywiście jest to bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą jednak, że te spadki cen benzyny na stacjach benzynowych przed świętami będą miały miejsce. Jeżeli to się utrzyma, moim zdaniem może być to sygnał, który będzie sygnalizował także presję na kupowanie obligacji, a w takim wypadku, jeżeli te czynniki będą miały kontynuację podczas sesji europejskiej, może być to jednak czynnik do tego, że po niższym otwarciu giełd europejskich czy też amerykańskim dojdzie jednak do fali zakupów, do presji na to, żeby te ryzyko było jednak kupowane. Czy tak się stanie? Moim zdaniem ropa naftowa jest jednym z kluczowych rynków i poziom okolic $77 jest teraz punktem odniesienia i będziemy monitorować, jak się będzie rynek zachowywał względem tego poziomu. Rynek miedzi jeszcze nie działa, natomiast cena złota próbuje także wejść w korektę, jednak skala tej tendencji jest niewielka i moim zdaniem prędzej czy później rynek wróci do tendencji wzrostowej, a powodem jest oczywiście technika i to, że udaje się utrzymać cały czas nad poziomem $1730, więc moim zdaniem cena złota sygnalizuje jednak presję na to, żeby to ryzyko było kupowane po tym, jak ta korekta, która teraz ma miejsce, się zakończy. Pamiętamy dzisiaj, że rynki oczywiście wracają po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych do gry, więc zmienność powinna się zwiększyć, chociaż dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych do dyskontowania, więc sesja jest typową na test sentymentu. To, że surowce spadają, zwłaszcza ropa naftowa, to, że mamy pogorszenie nastrojów w Azji, powoduje, że australijska waluta jest sprzedawana. Obserwujemy to na całym indeksie australijskim, a z ciekawostek obserwujemy także, że para Australia do jena testuje ważną, prawie już roczną linię trendu wzrostowego oraz średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. I ma to oczywiście duże znaczenie, ponieważ gdyby się okazało, że to wsparcie jest pokonywane, jest przełamane, będzie to znak odwrócenia tendencji na spadkową, a jak widzimy tutaj na Australia do jenie mamy konsolidację co najmniej od początku listopada. Zmienność, zwłaszcza w ostatnich dniach, znacząco zanikała, więc jest idealna szansa na to, są idealne warunki ku temu, żeby wygenerować impuls, który zdecydowanie zwiększy tą zmienność, więc myślę, że rynek jest bardzo, ale to bardzo ma dużą szansę na to, żeby wygenerować potężny impuls, który będzie z nami na nieco dłużej. A oczywiście spadki rentowności amerykańskich obligacji sprzyjają temu, żeby jen był kupowany. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To na zachowanie oczywiście euro-dolara, który co prawda otwiera się dzisiaj niżej na fali tego, co się dzieje w Azji, ale nie ma negacji czynników, które w poprzednim tygodniu wygenerowały powrót nad poziomie 1,04, więc moim zdaniem to, co się teraz dzieje, będzie wykorzystane, będzie okazją do tego, żeby inwestorzy myśleli raczej pozytywnie o kontynuacji tendencji wzrostowej niż będą nastawieni na umocnienie amerykańskiego dolara, więc dzisiejsza sesja jest testem sentymentu, czy wystąpi tak zwane prawo longa na euro-dolarze. Jeżeli tak się stanie i dzienna świeca zacznie przybierać prowzrostowy charakter, to w takiej sytuacji oczywiście byłaby to wyśmienita zachęta, by wierzyć w to, że rajd świętego Mikołaja, kontynuacja tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, żeby miała miejsce.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście zachowanie rynku stopy procentowej. Jak widzimy, co najmniej od środkowej części krzywej dochodowości widać presję na to, żeby obligacje były kupowane, a w takiej sytuacji rynek wierzy w spadek tendencji inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych, generalnie na świecie i oczywiście zwiększa także prawdopodobieństwo przyspieszenia procesu obniżek stóp procentowych. I myślę, że takie są wnioski płynące po zachowaniu krzywej dochodowości, a amerykańskie obligacje dzisiaj tworzą nowe minima w tendencji spadkowej, a to moim zdaniem będzie czynnik, który spowoduje, że nawet niższe otwarcia indeksów giełdowych zostaną wykorzystywane do kupowania, ponieważ rynek giełdowy w Europie i w Stanach Zjednoczonych jest teraz bardzo uzależniony od wyceny rynkowej stopy procentowej. Jeżeli rynkowa stopa procentowa spada, to w takiej sytuacji podnoszone są wyceny indeksów giełdowych i w takiej sytuacji prawdopodobnie będziemy świadkami ruchu do góry na indeksach giełdowych. Dlatego jeżeli faktycznie to, co się dzieje na rynkowych stopach procentowych jest wiarygodne, to spowoduje tak zwane prawo longa na indeksach giełdowych. Jestem ciekawy, czy właśnie prawo longa wystąpi i czy będzie to spowodowane właśnie zachowaniem rynkowych stóp procentowych. Jeżeli obserwujemy rynek stopy procentowej, to zobaczmy, jak implikowana stopa procentowa dzisiaj kształtuje się o poranku i są to poziomy poniżej 5%, czyli ostatnie wydarzenia obniżają perspektywę co do tego, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli obserwujemy Bitcoina, to zobaczmy, że Bitcoin na razie nie chce wygenerować jakiegoś większego impulsu, ani wzrostowego, ani spadkowego i w tym wypadku wszystkie wnioski, które były wcześniej generowane, są cały czas aktualne. No i oczywiście zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na indeksie giełdowym Standard & Poor's, czy wystąpi tak zwane prawo longa i oczywiście nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, ponieważ ma to duże znaczenie. Dane makroekonomiczne sygnalizują możliwość wystąpienia recesji także poprzez wskaźnik Fed Philadelphia. Natomiast jeszcze raz przypominam, dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, więc sesja będzie typową na test sentymentu. Na koniec oczywiście dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ polskie obligacje dzisiaj zaczynają lekko tracić na wartości, ale zobaczymy, czy uda się utrzymać poniżej poziomu 7%. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście byłaby to dobra informacja dla polskich aktywów. Zobaczymy, czy obronią się wsparcia na euro-złoty, na dolar złotym, ponieważ ma to duże znaczenie. W tym wypadku myślę, że warto zwrócić uwagę szczególnie na euro złotego w okolicach poziomu 4,65 i na dolar złotego w rejonie poziomu 4,50. Złamanie obu tych poziomów będzie sygnalizowało, że występuje następna fala presji na ryzyko na polskie aktywa i jednym z głównych beneficjentów powinna być giełda papierów wartościowych. Natomiast myślę, że po dzisiejszym niższym otwarciu, które moim zdaniem powinno mieć miejsce, wystąpi jednak prawo longa. Natomiast w sytuacji spadków utrzymanie nad poziomem 1700 punktów będzie wymagane, by myśleć rzeczywiście i realnie o kontynuacji tendencji wzrostowej jako scenariuszu bazowym. Także czeka nas jednak ciekawa sesja. Powrót inwestorów amerykańskich stał się faktem i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, to wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zapraszam także do tego, żeby dłużej niż zwykle śledzić bloki reklamowe na kanale, ponieważ wszystkie przychody zostaną przeznaczone na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej i oczywiście zapraszam także jutro we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wszystkiego dobrego życzę, stopy zwrotu i oczywiście pozdrawiam. Do zobaczenia i usłyszenia dzisiaj po południu.